Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przyjechaliśmy do miejsca wyjątkowego, a wyjątkowego z wielu względów. Pozdrawiamy z Tiger Cave. Czemu to miejsce jest wyjątkowe? Ponieważ jest 35 stopni, straszna wilgotność, a my musimy 1400 stopni pokonać do góry. Życzcie nam powodzenia i pamiętajcie, robimy to specjalnie dla Was. Także już teraz wyjątkowo poproszę o lajki, suby i o komentarze, bo naprawdę wymaga to od nas wysiłku, szczególnie, że musimy iść w długich spodniach. Ja chciałam tylko dodać, że przyjeżdżając tutaj w ogóle nie wiedziałam, na co się pisze, także dziękuję, kochanie. Polecamy. Mamy już pierwsze update'y dla Was, a dopiero co rozpoczęliśmy wędrówkę. Wejście tutaj jest darmowe. Można oczywiście zostawić jakieś donation, jeżeli macie ochotę. Jedyne co trzeba zrobić, to trzeba oczywiście wpisać imię i nazwisko swoje, liczbę osób, z którą idziecie i możecie ruszać dalej. Tutaj na samym dole jeszcze możecie zobaczyć przepiękną pagodę, która wygląda jakby była właśnie remontowana bądź budowana. Jest naprawdę ogromna. Samo to miejsce wcale nie jest stare, ono nie ma kilkaset lat. Jest to miejsce, które zaczęło powstawać w 1975 roku, kiedy to lokalny mnich modlił się w tych górach, w jaskini i usłyszał wtedy ryczenie tygrysa. I właśnie od tego momentu zaczęto wierzyć, że jest to wyjątkowe miejsce i tutaj powinna powstać świątynia. Już na samym wejściu macie przepiękną świątynię. Tutaj skała została użyta do tego, żeby ta świątynia powstała. Teraz dobudowali tutaj takie miejsce spotkań. I to wszystko znajduje się na samym dole. A zaraz zaczynają wspinać się do góry. No i tam właśnie możecie zobaczyć słynnego tygrysa. To właśnie tutaj miał wylegiwać się tygrys, a tam dalej, jak sobie pójdziecie, to zobaczycie za kratami jego prawdziwe legowisko. Powiem wam tak, trochę ten Budda jak z Las Vegas, z tym kołem migającym się za nim. Troszkę tak. Natomiast tutaj są panowie mnisi, którzy za dobrowolnym datkiem pozwalają sobie robić zdjęcia ze sobą. Chińskie wyobrażenie Buddy, czyli tam taki troszkę przy kości. Wchodzimy teraz dalej. Jak widzicie, witają nas tutaj nasi przyjaciele, czyli małpki. A my idziemy się wspinać. Tutaj znajdziecie jeszcze więcej świątyń. Buddyzm się tym charakteryzuje, że rzeczywiście oni uwielbiają pokazywać, jak ważna jest dla nich religia, dlatego tych świątyń, budynków, posągów jest bardzo, bardzo dużo. Sami mnisi żyją natomiast bardzo skromnie, co też jest, wydaje mi się, bardzo fajne i uczciwe. Miałem rację, nie 1400 schodów, a 1260, a zaczynają się one tutaj. Tak się wspinają z dziećmi. Zwinne małpki. No i zaczynamy. 1, 2, 3, 4. Początek trasy. Ludzkie schody pokonuję po 2 na razie. Jak ktoś się zastanawia, to tak strome są te schody. A tak wygląda to w dół. A my do góry. Jesteśmy w trakcie wychodzenia. Ja bym powiedział, że przeszliśmy pierwsze 100-150 stopni, a już normalnie nie mamy siły. Naprawdę w tym ukropie jesteśmy cali mokrzy. Zresztą wszyscy tutaj tak czują. No ale nie poddajemy się, idziemy dalej. Fajne jest to, że co takie, nie wiem, 20 stopni jest taki podejścig, na którym można odpocząć i wszyscy naprawdę, wszyscy się zatrzymują jak jeden mąż.
Kontynuujemy naszą wyczerpującą wędrówkę. Ale patrzcie, już tutaj są ładne widoki. Wyjście po tych schodach to na pewno jest dobry sposób na spalenie trochę dodatkowego tłuszczyku. Także na pewno nam się przyda. Trzeba uważać na małpki tutaj na szlaku też, bo czyhają tylko na turystów. Coś złapała i sprawdza, czy jest do jedzenia. A tam kolejna się czai. Gdzie jesteś? Oho. Tylko nie do mnie, proszę. Ale ma dobrą kondychę. Patrzcie, jak daleko już zaszedł. A ja dopiero tu jedę po schodach. I ruszył. A ja muszę jeszcze trochę odpocząć. Co ciekawe, kobiety mogą tutaj przebywać w świątyni tylko od 5 do 18:30. Nie mogą nocować tutaj. A mężczyźni mogą, tak jak mnisi z mnichami. Weszliśmy już ponad 800 sodów. Wszyscy co chwilę naprawdę odpoczywają. Wilgotność powietrza to tutaj chyba jest jakieś 90%, bo jest tak mokro, że w ogóle nie da się oddychać. I jeszcze przed nami 400. Ale się nie poddajemy. To jest maraton, nie sprint. I tą koszulkę chyba zachowam po prostu, żeby pamiętać, ile wypociłem w ciągu jednego wejścia. I w ogóle doszliśmy do tego, że chyba jeszcze nigdy nie wchodziliśmy 1300 schodów do góry. Nie. Teraz rozumiem na siłowni, dlaczego ten sprzęt do chodzenia po schodach jest taki dobry do spalania tłuszczu. Zdecydowanie. A tutaj właśnie przy 800 schodach ja odkryłam, bo Mikołaj wiedział wcześniej oczywiście, że tu są oznaczenia, który stopień jest. Także jesteśmy 863. No, niecałe 400 jeszcze, nie? Tak. W tym roku jeszcze nie byliśmy w Tatrach, więc zamiast wypadów Tatry mamy te oto schody. Jest tutaj też jakaś kapliczka mnicha chyba z tygrysem. My kontynuujemy naszą wędrówkę, ale patrzcie, jakie tu już widoki są na tereny opodal. Patrzcie, jaki gangsta siedzi Na schodku numer 999. Jeszcze 261. Damy radę. No i już praktycznie finiszujemy. Jesteśmy na 1220 stopniu. Także no zdecydowanie bliżej niż dalej. A w dół tak. A kto to wszedł na górę? Gabi i Mikołaj zaliczyli 1260 stopni. Obecnie chowamy się w cieniu. Zaraz wychodzimy podziwiać widoki. Mamy jednego protipa dla Was, jakbyście się martwili. Na górze jest woda. Także na zdrowie. Także bardzo się przyda ta woda tutaj. Zdecydowanie. Było ciężkie podejście, ale daliśmy radę. To jest naprawdę dobre ćwiczenie. Tutaj są schody. A tutaj jest stacja wody pitnej, także każdy, kto tu przychodzi, bierze sobie wodę. A my już wchodzimy do świątyni. Jak zwykle świątynia, trzeba ściągać buciki. No i można iść. Ojej, kolejne schody. Tych schodów nie liczyli. Tak się prezentuje. Jest tutaj Budda. Witamy wielkiego złotego Buddę na samym szczycie. To zaszczyt i honor być tu razem z Tobą. I naprawdę możecie nam wierzyć. I Ty również możesz nam wierzyć, nie było to łatwe. Nie. Za to widoki wszystko wynagradzają. Popatrz, jak tamten budynek się wydaje taki malutki, a z dołu się wydało taki wielki. Tam startowaliśmy. Ja tylko pragnę dodać, że nasza kondycja pozostawia wiele do życzenia,
ale z drugiej strony jak patrzyliśmy na innych ludzi, to bardzo podobnie, także tutaj naprawdę ciężko się wchodzi przez wilgotność, przez temperaturę. Te widoki naprawdę wszystko wynagradzają. Cały trud wejścia tych 1260 stopni. Tam znajduje się odcisk stopy Buddy. Zaraz tam się przeniesiemy. A tutaj jest czerwony Budda. Też robi wrażenie w tym kolorze, zwłaszcza, że się mieni od słońca. Jak słońce przyświeci, to zmienia kolor. A tutaj jest Budda. Ja jeszcze dodam, że te wszystkie takie skały, które charakteryzują Krabi, z tej skały wydają się naprawdę małe. To też jest takie niesamowite uczucie, że jest się ponad tymi wszystkimi skałami i człowiek wszedł tam o własnych siłach, a nie niczym wjechał. Tam w dole widzicie skały, koło których przejeżdżaliśmy. Jechaliśmy właśnie tą ulicą, tam na wybrzeże. Tam, gdzie są tamte skały, jest Raili. Tam kawałek dalej Aonang. Stąd oczywiście nie widać, ale morze stąd wygląda super. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na samym szczycie, trochę odpoczęliśmy, idzie nam na życie, więc kilka podstawowych faktów. Po pierwsze, pamiętajcie, że to jest czynne do 16 bardzo często, więc nie można tutaj za bardzo na zachód słońca, przynajmniej nie zawsze. Po drugie, 1260 stopni to dużo, nawet jeżeli ci się wydaje, że to nie wiadomo co. Nam zajęło to niecałe 1,5 godziny, ale naprawdę, słuchajcie, tak moksi, to my ostatnio byliśmy na Wielkim Buddzie na Phuket, a tak to nie pamiętam. Z Wielkim Buddą był taki plus, że zjechaliśmy taksówką, a tutaj musimy jeszcze zejść. Też 1260 stopni, a są naprawdę wąskie, wysokie stopnie. Trzeba będzie bardzo uważać, a nogi już zmęczone. Są nierówne te stopnie przede wszystkim i to jest to, co sprawia największy ból. To, co tu jest najfajniejszego, to na pewno figura Wielkiego Buddy, na pewno panoramiczny widok z 4 stron. Widać morze, widać góry, widać skały, widać miasteczka, także naprawdę warto tu wpaść, ale przygotujcie się na to, że ciuchy będą całe przemoczone. Ale oszałamiający widok, na pewno to wynagradza. Zdjęcia z drona, które Wam pokażemy, na pewno Wam się spodobają. Żegnamy się powoli z Wielkim Złotym Buddą, żegnamy się ze Złotą Pagodą, żegnamy się z tymi pięknymi widokami. Idziemy z powrotem na schody. Tutaj jest też trochę piasków, więc można też tutaj zostawić trochę pieniędzy na jedzenie dla tych słodziaków. Tutaj jest taki fajny znak, że jeżeli schodzisz w dół, to poproś o bezpieczeństwo i życzą nam szczęścia. Przyda się zdecydowanie. Dość wylegiwania, jest 16:30. Damy Wam znać, ile zajęło nam zajście. Ja bym chciała powiedzieć, że jeśli ktoś tutaj wyszedł i zszedł, nie spociwszy się, to ja bym chciała mu osobiście pogratulować, także dajcie znać. Zeszliśmy już 260 stopni, jesteśmy na 1000 schodku. I to, co muszę powiedzieć, to, że jedyne, co mnie denerwuje, to są ludzie, którzy idą raz z lewej, raz z prawej, nie trzymają się ruchu lewostronnego, że lewa do góry, prawa w dół, więc to najwięcej energii zjada. Tak naprawdę. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja nie do końca jestem pewien, czy w Azji jest lewa do góry, prawa w dół, czy na odwrót, ale nieważne jakby było, ważne, żeby było z jednej strony jednostajnie, ale schodzi się rzeczywiście dużo lepiej, chociaż kolejny litr potu Mikołaj wylał. No i cóż, no mamy nadzieję, że uda nam się w jakieś tam 20-25 minut zejść. Na pewno damy radę, chociaż ja już zaczynam czuć galaretowatość nóg.
A jeszcze 1000 stopni w dół. Naprawdę idzie nam nieźle. 9 minut i jesteśmy na 587 stopniu, także trzymajcie kciuki, żebyśmy zaszli w 20. Finishing line 16:48. O, właśnie 49. Także 19 minut. 19 minut i jesteśmy na dole. Ale muszę przyznać, że jeżeli tu idziecie, nie chodźcie w klapkach, bo strasznie się ślizga stopa i naprawdę ciężko było zejść. I też muszę się przyznać, że mi spodnie długie się popruły w kroku, więc musiałam zmienić na krótkie. Słuchajcie, zeszliśmy, przeżyliśmy. Właśnie przed chwilą wyciskałem mój piękny ręczniczek, z którym nigdy się nie rozstaje. I wyleciał z niego, ja nie wiem, chyba litr potu. Z koszulką nie będę robił podobnej rzeczy, bo wyleciałoby jeszcze więcej. Ale naprawdę to był bardzo fajny, produktywny dzień. Cieszymy się też, że udało nam się polatać dronem, więc już się nie możemy doczekać, aż zgramy te wszystkie materiały i zobaczymy, jak te ujęcia wyglądają. Było trochę stresiku, bo jednak latać z takiej skały prosto nad przepaścią, no to troszeczkę powoduje zwiększonej adrenaliny. Ale wszystko poszło dobrze, także wejście 1,5 godziny, zajście 20 minut i tyle. Jesteśmy zmęczeni, idziemy coś jeść. Ale nogi jak gąbki tak się trzęsą. Ała. Tutaj na każdym kroku można się zetknąć z pięknymi, kolorowymi posągami Buddy i nie tylko. Także naprawdę fajnie to jest. Ostatnią rzeczą, którą chcieliśmy zrobić, jest oczywiście podziękowanie Wam serdecznie, że zostaliście do końca i obejrzeliście ten odcinek. Mamy nadzieję, że Wam podobał się Tiger Cave tak samo jak nam, jeżeli chodzi o świątynię, jeżeli chodzi o tą górę, jeżeli chodzi o całą wyprawę. Naprawdę bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Na pewno my i nasze nogi i nasze poprute spodnie zapamiętają je na długo. No a tymczasem żegnamy się z Wami i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.